No i drugim takim być może istotnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest jednak taka odwaga polegająca na tym, żeby jeżeli mamy dobry pomysł, jeżeli w coś wierzymy ogólnie, czy biznesowo, czy po prostu wierzymy w coś, to zróbmy coś z tym. Według mnie w biznesie kluczowe jest nawet nie to, co się robi, ale z kim się robi. Ja pamiętam, że Adama Lewkowicza, założyciela Vercomy i takiego głównego architekta tych wszystkich naszych technologii, spotkaliśmy się razem w Spiderze właśnie w organizacji, gdzie już był, bo była to spółka Kuby Dwernickiego, dzisiejszego prezesa spółki Cyberfolk i Shopper, więc w takim fajnym składzie ten biznes zaczęliśmy. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Value Talks, czyli rozmów z polskimi liderami biznesu. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Krzysztof Szyszka, czyli współzałożyciel i prezes spółki Vercom, wartej obecnie ponad 2,5 miliarda złotych, spółki będącej liderem w świadczeniu usług z kategorii CPaaS, więc myślę, że dzisiaj będzie zarówno bardzo merytorycznie i finansowo, jak też również bardziej też soft skillowo, jak prowadzić taki biznes, jak go skalować, jak go rozwijać i jak osoby, które dopiero myślą o założeniu swojego biznesu, jakie lekcje mogą wyciągnąć z doświadczenia, z bardzo bogatego doświadczenia Krzysztofa. Krzysztof, witam Cię serdecznie w naszym studio. Cześć, witam serdecznie. Krzysztof, pierwsze pytanie, ponieważ może dla naszych widzów takie hasło jak CPaaS być może brzmieć nieco enigmatycznie. Powiedz proszę, tak w prostych słowach, co to znaczy, na czym Twoja spółka zarabia i czym się zajmuje? No, w prostych słowach to może zacznę od tego, że to bardzo fajny, ciekawy i atrakcyjny model biznesowy oferowanych przez nas usług. CPaaS, czyli Communication Platform as a Service. Wersja SaaS-a, czyli SaaS as a Service, ale dedykowana jednemu z kluczowych procesów w każdym biznesie, czyli komunikacji. Dostarczamy jako Vercom platformy, za pomocą których nasi klienci, firmy, instytucje, organizacje mogą w jednym miejscu za pomocą właśnie jednej platformy komunikować się z setkami czy milionami swoich klientów na całym świecie z wykorzystaniem wszystkich dostępnych kanałów komunikacji cyfrowej, takich jak SMS, e-mail, komunikacja push, WhatsApp, Messenger i tak dalej. Jasne, czyli rozwiązanie bardzo teraz konieczne wręcz w prowadzeniu biznesu, zwłaszcza w dobie pandemii i postpandemii, która myślę, że mogła być dużą zmianą, być może taką trampoliną, o czym później sobie jeszcze powiemy. Natomiast powiedz mi, bo właśnie biznes ma imponującą skalę, też opublikował bardzo dobre wyniki finansowe, okresowe, natomiast wszystko zawsze ma jakiś swój początek, więc powiedz mi z Twojego bogatego doświadczenia w branży, jeżeli ktoś myśli o założeniu startupu, może w tej branży, może w pokrewnej, na pewno mierzy się z pewnymi trudnymi początkami. Czy to jeżeli chodzi o pozyskanie pierwszych klientów, dużego klienta, może wspólnika. Jak myślisz, z Twojej perspektywy, jakie są po pierwsze główne wyzwania, z którymi taka osoba się mierzy, jak je zaadresować, na co uważać, takie red flagi, green flagi początkującego startupowca? Ja myślę, że do końca też nie mam ambicji być wyrocznią w tym temacie, bo myślę, że jakbyśmy spojrzeli, czy na przykład naszej polskiej giełdy, czy po prostu biznesów, które funkcjonują na rynku, rozwijają się również poza giełdą, to każdy z tych przypadków jest bardzo różny, ale ja myślę, że oprę się tu o te moje doświadczenia i w tym wypadku na pewno kluczowe jest to, żeby znaleźć jakąś niezagospodarowaną w odpowiedni sposób potrzebę rynkową. Fajnie, jeżeli uda się tą potrzebę zweryfikować na własne potrzeby. Tak było chociażby z Vercomem, kiedy my jeszcze początkowo jako software house pisaliśmy platformy, rozwiązania dla naszych klientów i jednym z takich wyzwań, które
mieliśmy. To było chociażby to, żeby powiadomić w szybkim czasie tysiące użytkowników jakiejś tam usługi o jakimś zdarzeniu i my musieliśmy wtedy wykorzystywać różne platformy, różne narzędzia, żeby ten proces był sprawny, przez co kosztowało to dużo czasu, energii i founder Vercoma, pomysłodawca tej naszej pierwszej platformy, czyli Adam Lewkowicz, wtedy wpadł na pomysł, żeby połączyć różne kanały komunikacji i stworzyć z tego jedną platformę, żeby ułatwić życie takim przedsiębiorcom, którzy będą chcieli skorzystać z takiego efektywnego kanału komunikacji. I stąd też pomysł wynikał z takiej wewnętrznej potrzeby i przekonania, że ma to sens i pomoże komuś, jakiemuś innemu biznesowi również, szybciej rosnąć, czy pokonywać kolejne jakieś wyzwania, czy bariery, które w biznesie się pojawiają. No i drugim takim być może istotnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest jednak taka odwaga polegająca na tym, żeby jeżeli mamy dobry pomysł, jeżeli w coś wierzymy ogólnie, czy biznesowo, czy po prostu wierzymy w coś, to zróbmy coś z tym. Okej, czyli odwaga, impuls. Właśnie przy okazji chciałem o ten impuls zapytać i trochę pociągnąć ten temat, o którym już powiedziałeś. Mianowicie Vercom zaczynał jako software house dla spółki Spider. Później zaczął już bardziej działać jako osobny, odrębny podmiot. Powiedz mi takie dwie rzeczy. Po pierwsze, co było impulsem do takiego wydzielenia tejże działalności, a po drugie, bo też wspomniałeś, że udało wam się zidentyfikować pewną potrzebę tych kanałów komunikacyjnych. To już było jakiś czas temu, więc to jeszcze myślę, że było takim początku. Ta potrzeba była może jeszcze mało zagospodarowana. Teraz jak widać to fenomenalnie zadziałało, więc dwa pytania. Po pierwsze, impuls do wydzielenia tejże działalności, a później jak wam się udało tę potrzebę zidentyfikować, na co zwracaliście uwagę w takim przypadku? No, tym zasadniczym impulsem było to, że prawdopodobnie jak ktoś przykładowo prowadzi software house, to dzisiaj, podobnie było 20 lat temu, to stykał się z następującą sytuacją. Otóż jak wszystko dobrze zrobił, dobrze wystawił fakturę, to mógł zarabiać rocznie 100 000 czy 500 000. I to był jakby limit, który można było zrealizować, bo de facto w software house sprzedaje się czas ludzi, oczywiście jakieś pomysły, ale bardzo trudno to zeskalować. Okay. A jak się coś źle zrobi, źle się wystawi fakturę albo czegoś się nie dowiezie, jakiegoś projektu, który software house wytwarza, no to ma się te 100 000 albo 500 000, ale na minusie. I oczywiście można powiedzieć, że ma się firmę i że ma się jakieś przychody, ma się pracowników, ale strasznie trudno z tego zrobić powtarzalny, skalowalny biznes. Stąd pojawił się pomysł, żeby to doświadczenie, które myśmy wytworzyli w ramach Vercomu na początku, tworząc różnego rodzaju platformy właśnie hostingowe, domenowe, telekomunikacyjne. Pierwszą platformę do IPTV Vercom zrobił w ogóle w Polsce, żeby ją przekuć na własne rozwiązanie, które umożliwi przeskalowanie, rozpoczęcie takiego procesu transformacji właśnie software house'u w kierunku firmy świadczącej usługi. I znowu jesteśmy tu fajnym przykładem, że to jest możliwe, że można tą wiedzę, czas, ludzi zupełnie inaczej zagospodarować i tak jak wspomniałeś, zbudować spółkę, która dzisiaj jest wyceniana na 2,5 miliarda złotych i jest unikalnym takim podmiotem, nawet na skalę światową, jeżeli chodzi o wykorzystanie technologii do bardzo potrzebnego obszaru komunikacji, który w każdej firmie jest takim istotnym czy kluczowym właśnie obszarem. Więc mieliśmy po prostu ambicje na zbudowanie fajnego biznesu, co było niemożliwe w modelu firmy świadczącej usługi jako software house, ponieważ tam
trochę trudno zeskalować tą formę biznesu, a jako, że spotkaliśmy się w takim bardzo w ogóle fajnym gronie, to według mnie w biznesie kluczowe jest nawet nie to, co się robi, ale z kim się robi. Ja pamiętam, że Adama Lewkowicza, założyciela Vercomy i takiego głównego architekta tych wszystkich naszych technologii, spotkaliśmy się razem w Spiderze właśnie w organizacji, gdzie już był, bo była to spółka Kuby Wernickiego, dzisiejszego prezesa spółki Cyberfolk i Shopper, więc w takim fajnym składzie ten biznes zaczęliśmy i fajnie równolegle razem pracowaliśmy, ucząc się od siebie, wspomagając się, jak była taka potrzeba w różnych obszarach i dzisiaj Cyberfolks czy świeżo przejęta spółka Shopper, myślę, że to są doskonałe podmioty w swoich segmentach i fajnie uzupełnia je Vercom jako dostawca takiej unikatowej technologii w obszarze komunikacji. Czyli jeżeli chodzi o skalowanie, to można powiedzieć w tym konkretnym przykładzie, że trochę ryba rozwija się do wielkości akwarium, w którym przebywa. Po prostu trzeba było ten akwen troszeczkę zmienić i żeby móc wyjść trochę szerzej, trochę się bardziej skalować. To też od razu wspominałeś o tym, że adresujecie tę potrzebę komunikacji w biznesie i to jest ten właśnie model biznesowy, to od razu rodzi się tutaj taki przykład właśnie pandemii, która bardzo mocno zmieniła oblicze biznesu. Nie tylko dla zwykłych pracowników, że home office wreszcie nie jest przywilejem, a czymś zupełnie zwyczajnym, ale też potrzeba komunikacji znacząco wzrosła, zwłaszcza w biznesie. Więc pytanie, czy pandemia była takim może trochę game changerem dla Vercomu, taką mocną trampoliną? Jak to oceniasz? Ja myślę, że obszar komunikacji, on często jest niedoceniany w firmach i widać to w tym momencie, kiedy patrzymy na liderów rynkowych, spółki typu, nie wiem, chociażby z polskiego podwórka, jak Allegro, InPost, LPP i tak dalej. Liderów rynkowych w swoich segmentach, którzy rozumieją, co oznacza sprawna, efektywna, bezpieczna komunikacja. Te firmy bardzo szybko rosną, bo rozumieją, że tak naprawdę nie wystarczy mieć klientów. Trzeba ich w odpowiedni sposób obsłużyć, pozyskać, przeprowadzić transakcje, wysłać potwierdzenie, trzeba budować więź z tymi klientami, a do tego wszystkiego służy właśnie efektywna komunikacja. Dlatego nam tak dobrze pracuje się z liderami rynku, bo oni potrafią, po pierwsze mają tą świadomość, po drugie mają oczywiście zasoby, technologie do tego, żeby odebrać i dobrze wykorzystać narzędzia, które my udostępniamy im w obszarze komunikacyjnym. Więc powiedziałbym tak, dla tych, którzy rozumieją, jak ważna jest komunikacja w sukcesie każdej firmy, to dla nich oczywistym jest, że od pierwszego dnia, od pierwszego klienta, którego pozyskują, już muszą mieć przemyślane procesy komunikacyjne, które będą go dotyczyły. I oczywiście pandemia i jakby ten specyficzny okres, w którym wszystko było zamknięte i ludzie się nie mogli fizycznie spotykać, bo było mnóstwo ograniczeń z tym związanych. Oczywiście był dodatkowym momentem, w którym cyfryzacja musiała przyspieszyć po to, żeby zaspokajać nawet takie bardzo podstawowe potrzeby ludzkie. Natomiast Vercom rozwija się w tempie średnio rocznie około 50% od 20 lat, czyli od momentu, kiedy stworzyliśmy naszą platformę i ją rozwijamy. I to jest trochę tak, że oczywiście teraz w tej drugiej dekadzie naszej historii ten rozwój jest jeszcze szybszy. Oczywiście wspierają nas te mega trendy, takie chociażby jak cyfryzacja praktycznie wszystkich już dzisiaj procesów biznesowych, ale niezależnie od tego, również przed pandemią my doskonale rośliśmy, właśnie dlatego, że ta komunikacja jest właśnie takim kluczowym procesem wśród firm. No a dzisiaj mamy tą kolejną zmianę, która następuje. To jest ta zmiana związana ze sztuczną inteligencją i z tym, jak jeszcze łatwiej
przy odpowiednim wykorzystaniu oczywiście tej sztucznej inteligencji dzisiaj budować firmy, pozyskiwać klientów, dostarczać im różnego typu rozwiązania. No i tam znów się okazuje, że rozwiązania, które my oferujemy, idealnie wpisują się w ten scenariusz kolejnej zmiany, która na rynku następuje. Okej, o sztuczną inteligencję jeszcze później podpytam. Natomiast chciałbym jeszcze pociągnąć ten wątek rozwoju, ponieważ firma rozwija się dynamicznie nie tylko organicznie, ale też przez akwizycje. Chociażby przejęcie MailerLite, dzięki któremu spółka Vercom zyskała dostęp do rynku aż 14 razy większego niż dotychczas. Natomiast gdybyś mógł nieco trochę odczarować te transakcje, na zasadzie pokazać, powiedzieć nam o kulisach, jak ona przebiegała, bo słyszałem o pewnych negocjacjach przy lampce wina, czy o spacerze z właścicielami nad Bałtykiem. Czy tak trochę jakbyśmy nieco zeszli z takiego EV/EBITDA i tych cyferek i trochę pokazali, jak to wygląda, jak wyglądają negocjacje na szczycie, można powiedzieć, tego typu przejęcia. To ja myślę, że jeszcze wcześniejszy krok, bardzo ważny dla każdego biznesu, to jest jednak zdobycie najpierw przekonania, później umiejętności do tego, żeby mieć czy realizować równolegle dwie strategie rozwoju. A nawet nie dwie strategie, tylko jedną strategię rozwoju składającą się z dwóch elementów, czyli tego wzrostu organicznego, czyli dostarczania naprawdę dobrych rozwiązań w sprawny, efektywny sposób i równolegle szukania szans do włączania turbo prędkości dzięki akwizycjom. Bo te akwizycje mogą z jednej strony dać nam nowe rynki, mogą dać nowych klientów, mogą uzupełnić naszą technologię, więc są takim elementem, który pomaga oszczędzić bardzo dużo czasu i w wielu wypadkach, jak się to mądrze oczywiście przeprowadza te akwizycje, no to uniknąć ścieżek takich, które prowadzą jakby w złą stronę, tak? Bo podejmując decyzje nawet w obszarze organicznego wzrostu, nie zawsze wiemy, czy te decyzje będą na końcu optymalne, więc umiejętność łączenia tych dwóch rzeczy na pewno umożliwia budowanie szybciej, wyższej wartości spółki. I tu znowu mieliśmy ogromne szczęście, pracując razem z Kubą Dwernickim z CyberFox i budując sobie po obu stronach te nasze doświadczenia akwizycyjne. Bo ja przypomnę, że ja wcześniej, będąc prezesem spółki hostingowej, też przez długi czas przeprowadziłem kilka akwizycji. Sam Vercom od 2005 roku też przeprowadził ich około 10, może nawet więcej. Więc my pozyskiwaliśmy ten know-how i tą wiedzę, po pierwsze, kogo kupować, po drugie, jak to zrobić, żeby do takiej transakcji doszło, po trzecie, jak ją dobrze wycenić, więc tych elementów było trochę i oczywiście dzisiejsze moje doświadczenie jest takie, że kupuje się czy przejmuje się biznesy, ale akwizycja robi się z konkretnymi ludźmi, z właścicielami, z founderami tych spółek i trzeba oczywiście podejść i zrozumieć dobrze, co może być dla nich motywacją do tego, żeby w danym momencie czy zrobić coś wspólnie, czy sprzedać. To jest taki może nie najlepsze sformułowanie, bo my w każdym wypadku mówimy o łączeniu, o budowaniu czegoś wspólnie, aniżeli o przejmowaniu. To case wspomniany MailerLite'a to też było fajny przykład na to, że my wspólnie przez dosyć długi okres budowaliśmy wartość Vercoma również po transakcji i myślę, że wszystkie strony wyszły z tego procesu bardzo zadowolone, zarówno founderzy Mailera, które w taki, wiecie, sposób bardzo fajny, przejrzysty, transparentny mogli z tego biznesu wyjść, a my w sposób taki znowu i bezpieczny dla naszych akcjonariuszy i w sposób taki bardzo otwarty mogliśmy poprowadzić tą komunikację i cały ten proces w taki sposób, że dzisiaj my
niezależnie z kim rozmawiamy, szukając potencjalnych kolejnych celów akwizycyjnych, mamy tak dobrze zbudowane nasze story i możemy dać numer zarówno dla founderów Mailera, ale też wszystkich wcześniej przeprowadzonych akwizycji. I to są dla nas, i to jest dla nas najlepsza autoryzacja całego procesu, sposobu naszego funkcjonowania, naszego podejścia do biznesu, do ludzi, do wspólnego, to mocno podkreślę, osiągania jakichś rezultatów biznesowych. I tą wiarygodność udało nam się historycznie, zarówno u nas, jak i w spółkach z grupy, tak to nazwijmy, zbudować na tyle mocno, że my dzisiaj możemy kupować już spółki de facto na całym świecie, mając taką historię naszych zakupów. A mówiąc o tym, że akwizycja robi się też po prostu z ludźmi, tak samo jak biznes robi się z ludźmi, no to dużą wartością jest, tak jak w przypadku klientów, taka empatia, takie zrozumienie, co ci klienci naprawdę potrzebują, co oni chcą kupić, jaki problem rozwiązać. Wtedy jak mamy tą zdolność, to udaje nam się dostarczyć usługi po prostu lepiej niż ktoś inny, bo rozumiemy faktyczną potrzebę, a nie tylko tą, która jest z przodu tego obrazka. Podobnie przy akwizycjach. Ludziom rzadko kiedy chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. Każdy ma jakiś set swoich wartości, oczekiwań, aspiracji, ambicji. No i trzeba je dobrze zrozumieć, trzeba je dobrze, swoje argumenty fajnie pokazać, a że zwykle robimy biznes z rozsądnymi i takimi mądrymi po prostu ludźmi, no to nasze argumenty zwykle trafiają na dobry grunt i myślę, że tu nie ma jakiejś specjalnej magii ani szkoły. Jak się robi biznes tak, żeby się nie musieć oglądać za siebie, to po prostu procentuje. Z czasem to daje dodatkową wartość i wtedy nawet jeżeli, co jest normalne, w każdym procesie negocjacji bywają okresy, że ktoś odchodzi od stołu, to właśnie przez to, że można posłużyć się tym właśnie doświadczeniem i taką otwartością i tym, że jesteśmy po prostu normalnymi ludźmi, którzy chcą na świecie zrobić dobre rzeczy, łatwo do siebie przekonać, czy do powrotu do takiego stołu, tak jak było w przypadku MailerLite'a, naszych partnerów i myślę, że dla obopólnej korzyści, bo w tym wymyślonym przez nas modelu przejęcia MailerLite founderzy zarobili podwójnie, i cały proces odbył się bardzo w sposób taki smooth, przyjazny dla pracowników, dla inwestorów, dla founderów, więc to, co lubimy najbardziej, to jest taki win-win-win i mamy to szczęście, rozmawialiśmy o tym w taksówce, że może nie szczęście, jednak to jest przygotowane, ale dla uproszczenia przekazu mamy to szczęście, że udaje nam się od tych w Vercomie prawie 20 lat budować właśnie tak biznes, żeby on zaspokajał tą naszą taką potrzebę, żeby wszyscy, którzy grają z nami, wygrywali, jest to możliwe i daje ogromną satysfakcję na końcu, właśnie wynikającą z faktu, że prawdziwa wygrana to jest jak obie strony, albo więcej stron zaangażowanych w proces wygrywają. To Krzysztof, jak mógł tak podsumować tą naszą sekcję o M&A-ach takim jednym stwierdzeniem, króciutko, mówiłeś o wielu transakcjach, które udało się przeprowadzić z sukcesami, więc jakie doświadczenia, dobre praktyki z tego wyciągnąłeś? W sensie na początku procesu na co zwracałeś uwagę, a na co zwracasz teraz? Już z doświadczenia, z perspektywy. Na pewno szukamy dobrych biznesów, za którym stoją dobrzy ludzie. To jest rzecz, którą ja powtarzam, bo to jest trochę tak, że jak kupujesz biznes od mądrych ludzi, mądrych to znaczy normalnych ludzi, dla których pieniądze są ważne, ale ważne jest też zaspokojenie swoich jakichś ambicji, zdrowych ambicji biznesowych, to organizacja, którą kupujesz, jest dobrą organizacją. To jest trochę tak, że to wszystko później dobrze funkcjonuje. Więc szukanie takich ludzi jest jakby kluczem. Jeżeli ty wchodzisz, rozmawiasz z kimś, z kim nie robiłbyś biznesu, to prawdopodobnie nie warto kupić tej spółki, bo
jakby od głowy ona jest ułożona już w troszeczkę innym modelu, nie pasującym do tego, co my chcemy zrobić. 2, zawsze trzeba szukać optimum. Bardzo często jest tak, że są jakieś założenia biznesowe, finansowe związane z jakąś transakcją, a nawet te cele w czasie mogą się zmienić. Trzeba być bardzo elastycznym i empatycznym w tym procesie i pamiętać cały czas, czy powtarzać sobie, co się chce osiągnąć, jaki ma być ten finalny cel, więc to na pewno pomaga. Trzecią rzeczą ważną jest to budowanie historii, to żeby być wiarygodnym, do czego między innymi na przykład bardzo mocno przydaje się też giełda i niemożliwa na przykład byłaby cała transakcja od strony finansowej przeprowadzona akwizycji na przykład spółki MailerLite, gdybyśmy nie byli giełdowym podmiotem, gdybyśmy nie mogli szerować naszych akcji, więc giełda też umożliwia, daje narzędzia do tego, żeby móc przeprowadzać bardziej skomplikowane operacje biznesowe, ale bezpieczne dla drugiej strony również, tak? No bo czym innym jest spółka prywatna, gdzie wycena zależy tylko od tego, który kładzie pieniądze na stół, a czym innym są akcje notowane czy w Warszawie, czy na innej giełdzie spółki. Ja tylko przypomnę, że w MailerLite myśmy zapłacili część akcjami founderom i te akcje kosztowały wtedy około 40 zł. A dzisiaj cena akcji jest 120 zł, wychodzili mniej więcej po takiej cenie, więc widać, że ten mechanizm potrafi przy oczywiście dobrej woli wszystkich stron dać fajną premię dla każdego uczestnika jakby takiej transakcji. Więc ja też jestem dużym ambasadorem i orędownikiem tego, żeby firmy korzystały z dobrodziejstwa warszawskiej giełdy, bo dla nas to był prawdziwy game changer, myślę, do dzisiejszej naszej pozycji, bo dał nam tą dodatkową wiarygodność i dodatkową transparentność, dzięki której możliwe było dla nas na przykład przeprowadzenie takiej dużej transakcji na prawie $100 milionów z globalnie działającą spółką. Gdybyśmy nie byli giełdowi, prawdopodobnie byłoby to po prostu niemożliwe. Jasne. I takie już końcowe pytanie, ponieważ też jesteś znanym ambasadorem edukacji finansowej, giełdowej, biznesowej, można powiedzieć. Więc jak uważasz, jeżeli chodzi właśnie o tę edukację biznesową, jak to może w kontekście osoby, która zakłada biznes? Ktoś chce założyć biznes i teraz pytanie, czy w obecnej sytuacji, otoczeniu biznesowym lepiej jest bardzo stopniowo, powoli wchodzić z małym projektem, próbować zyskiwać gdzieś tam klientów, ale już teraz, zaraz zacząć, kiedy ma się powiedzmy 40% pomysłu, a resztę gdzieś tam się w międzyczasie docyzeluje, czy jednak poczekać, przygotować się znacznie lepiej i później mocnym jednym uderzeniem wejść w swoją branżę. Jak uważasz? Powiem tak, to jest trochę trudna kwestia, bo część ludzi ma charakter taki, że i tak nie zacznie, zanim nie ma wszystkiego gotowego i pewnie im jest zdecydowanie trudniej. Nawet warto zwrócić uwagę na fakt, jak dzisiaj świat jest szybki, jak on się szybko kręci. Jeszcze dekadę czy 2 dekady temu i tak wszyscy mówili, że zmiany następują bardzo szybko, ale tempo dzisiejszych zmian jest, powiedziałbym, astronomiczne. I teraz czekanie nie daje nam nic, bo nie jesteśmy w stanie nic zweryfikować. Ja jestem oczywiście orędownikiem bycia odważnym i podejmowania prób, nawet jeżeli założymy, że część z tych prób okaże się niepowodzeniem, a wystarczy tak naprawdę dobrze czytać niepowodzenia i uczyć się wyciągać z nich wnioski, właśnie po to, żeby budować coraz lepszy, coraz bardziej efektywny biznes. Nic się nie dowiemy, jak nie pójdziemy do klientów i nie zapytamy. Nic się nie dowiemy, jak nie przeprowadzimy pierwszej kampanii, czy dostarczymy pierwszą usługę i nie będziemy mieli feedbacku od naszych klientów. Nie jesteśmy w stanie tego usprawnić procesu. Dlatego oczywiście trzeba być odważnym, trzeba podejmować próby, trzeba zebrać wokół siebie fajnych ludzi i trzeba działać. W drugiej kolejności faktycznie na poprawianie mamy
dekady, lata, żeby dojść do idealnego, czy nawet prawdopodobnie nie dojdzie się do idealnego układu, ale zbliżać się do takiej idealnej sytuacji, w której znamy odpowiedzi na większość pytań. Zapewniam, że nie wiem, czy się każdy prezes giełdowej spółki do tego przyzna, ale na pewno tak jest, że codziennie jest istotny zakres obszarów czy decyzji do podjęcia, gdzie my nie mamy 100% przekonania, że ta decyzja na pewno przyniesie oczekiwany skutek, ale też mamy prawdopodobnie wszyscy prezesi spółek głębokie przekonanie, że do sukcesu i tak prowadzi setka czy tysiące różnych ścieżek. Jedne będą krótsze, szybsze, inne będą trochę dłuższe, bardziej kręte, ale każda przy odpowiedniej determinacji, zaangażowaniu jest w stanie doprowadzić nas do sukcesu, dlatego po prostu trzeba iść. Zawsze będzie można skręcić, w razie czego cofnąć się i pójść inną ścieżką, ale ja oczywiście jestem ogromnym orędownikiem działania, szczególnie przy młodych ludziach, którzy dzisiaj w dużej mierze zamykają się w tym swoim świecie, w swoim komputerze czy w swoim pokoju i mają takie obawy z wyjściem na zewnątrz. Niestety, nikt nie wymyślił nic lepszego jak podjęcie działania i sprawdzenie rezultatu, ewentualnie wprowadzenie zmian, poprawek po to, żeby kolejna próba była chociażby trochę lepsza niż ta poprzednia. Jasne. To ostatnie już pytanie, takie powiedzmy dodatkowe dla naszych widzów, bo obiecaliśmy, że powiemy sobie o AI. Wiemy też, że ten biznes bardzo dynamicznie się rozwija, więc bardzo krótko. Jak Vercom wykorzystuje tę tendencję, ten boom AI na rynku i jakie widzi dzięki temu korzyści? To jest trochę tak, że jeżeli zapytamy każdej spółki technologicznej, która funkcjonuje na rynku, o obszar AI, to my się trochę uśmiechamy, bo my z dzisiaj tego całego tematu, który jest tak głośny i tak powszechny, my korzystaliśmy kilka lat temu, kiedy jeszcze normalne spółki nie korzystały z tych technologii, bo nie było takiej potrzeby. My naturalnie w oparciu o sztuczną inteligencję, zaawansowane bazy danych pracowaliśmy, bo musieliśmy pracować, bo to po prostu umożliwia nam większą efektywność naszych działań. Ale dzisiaj to, co się dzieje, to ta dodatkowa szansa, która jest w sztucznej inteligencji, czy w tej zmianie, która następuje, dzięki której my jesteśmy w stanie jeszcze efektywniej dostarczać nasze usługi w jeszcze prostszy sposób dla naszych klientów, przez co automatycznie potencjał grupy odbiorców się gigantycznie zwiększa, bo jeszcze chwilę temu, żeby korzystać z jakichś technologicznych rozwiązań, trzeba było mieć przynajmniej jakąś podstawową wiedzę w zakresie jej wykorzystania. Natomiast dzisiaj już nasze działania zmierzają w kierunku prostego agenta, który wykona za nas wszystko po stronie technologicznej i przedstawi nawet rezultat tej pracy. Więc jest to ogromna szansa, również szansa dla nowych spółek, które mogą w tym momencie wejść na rynek. W Vercomie oczywiście my wykorzystujemy to w dwóch miejscach. Zaczęliśmy od tego, żeby usprawniać sobie organizację, zastępować część pracy ludzkiej, szczególnie tą taką mało przyjemną, za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji. I to przekłada się bezpośrednio na nasze koszty, na to, że my jesteśmy w stanie rosnąć, znosić kolejne bariery czy ograniczenia, które wynikały z tego, że mieliśmy taki, a nie inny zasób ludzki i możliwą energię do zainwestowania w jakiś proces. Dzisiaj wykonują to algorytmy, więc kolejne bariery w skalowaniu naszego biznesu znosimy tym samym. A drugi kierunek oczywiście to jest dostarczanie klientom rozwiązań, które mocno wykorzystują sztuczną inteligencję po to, żeby oni mogli jeszcze sprawniej, jeszcze więcej korzystać z dobrodziejstw naszej technologii poprzez to, że nie muszą angażować swojego czasu ani swojej dodatkowej wiedzy. Ona jest przekazywana za pomocą
algorytmów sztucznej inteligencji właśnie po to, żeby pomóc temu biznesowi, a przy okazji, żebyśmy my też mieli zarówno większą grupę klientów docelowych, jak i też, żeby oni więcej wykorzystywali naszych platform, dzięki czemu my oczywiście zarabiamy też odpowiednio więcej, więc ta sztuczna inteligencja w naszym wypadku, myślę, że jak w dużej ilości spółek technologicznych, to ona działa po dwóch stronach, ograniczając koszty i zwiększając szanse sprzedażowe. W takim razie, Krzysztof, życzę jeszcze większych szans sprzedażowych, równie dobrych wyników jak ostatnio, albo i lepszych i dalszych sukcesów zawodowych. Bardzo Ci dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu również za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków wywiadów z polskimi liderami biznesu z serii Value Talks.